Witajcie o poranku. Robi się pomalutku jesiennie. Tak wygląda moje podwórko zaraz jak wychodzę z domu. Jabłonka już praktycznie nie ma jabłek. Wszystko wyzbieraliśmy. To co dałem radę zebrać z drzewa, to zebrałem. Jest w skrzynkach. Mam nadzieję, że jak najdłużej to wytrzyma. Trochę liści pospadało. A tutaj zacząłem sobie pomalutku przycinać tuje. Zacząłem od tamtej strony, ale tam spieprzyłem robotę, więc przeniosłem się na koniec. To spieprzone oczywiście też Wam pokażę, tylko może zacznę od tego, co mi wyszło. Mam nadzieję, że mi wyszło. Zacząłem sobie tutaj od końca, z tego względu, że tam na początku te tuje są starsze. Ja je sadziłem w ten sposób, że ile miałem tui, to tyle zasadziłem. Zasadziłem tam z początku kilka tui, rok później znowu kilka i tak sukcesywnie aż do końca. I te na końcu tuje są najmłodsze. Więc tu jakby z obcięciem ich nie było problemu. Obcinam je wszystkie na wysokość, ponieważ chcę mieć więcej słońca w zimie na podwórku, bo te tuje są teraz bardzo wysokie i słoneczko w zimie to tak słabo dochodzi, przynajmniej zaraz tam przy tujach. Przy tych młodych tujach to tu jest pikuś, obcinam po prostu akurat przy tej, to nie wiem, może 30 cm tej gałązki. Tu przyciąłem parę takich odstających i jest ok. Natomiast przy tych starszych, no tu się zaczynają schody. To jeszcze powiedzmy, że są młode tuje, ale już są schody tego typu, że odstają takie grube gałęzie. I teraz tak, po obcięciu tych gałęzi do zera, no to praktycznie nie zostaje nic. A jeżeli ich nie obetnę, tylko obetnę powiedzmy tyle, ile chcę je obciąć, żeby odstawały, no to się robią takie grube, ostre patyki. I to powiedzmy, że jeszcze jest ok w tym miejscu, przy tych tujach. Te średnio stare tuje mniej więcej wyglądają tak po przycięciu. Tu już pomalutku pojawiają się widoczne pnie. Tu jest tego coraz więcej. I robią się takie rzadkie. Przejdę może trochę tam dalej. Tam będzie już trochę lepszy przykład, żeby Wam pokazać, jak te tuje wyglądają. To nie są tuje szmaragdy, bo jakby to były szmaragdy, to byłoby bez problemu, można byłoby je formować. To są jakieś tuje, nie wiem jakie. W każdym bądź razie one na żywopłot trochę się średnio nadają. I popatrzcie, co się już tutaj dzieje. Taka tuja, która nie jest obcinana przez dłuższy czas, nie jest przycinana, ona ma tendencję do tego, że sobie puszcza takie tutaj patyki do góry. One się robią coraz bardziej grubsze, one się robią coraz bardziej suche. Wszystkie gałęzie, które z tego wyrastają przy starych tujach, no, to wyglądają mniej więcej tak. Gruby patyk. Tu przy głównym pniaku za wiele nie ma tych listków takich zielonych. No ponieważ jest ciemno, cała gałąź jakby oddala się od tui i te końcówki są jaśniejsze i po przycięciu, jeżeli przycinam to tak jak chcę, żeby mi po prostu dużo miejsca nie zajmowało w moją stronę, żeby mi nie zajmowało podwórka, żeby obciąć jak najbliżej tego pniaka, no to pojawiają się takie dziady. No i teraz mam zagwozdkę, bo pokażę Wam teraz miejsce, które jest najbardziej spieprzone. Chociaż nie, jeszcze póki tutaj jestem, to pokażę Wam miejsce, które byłoby spieprzone, gdyby nie to, że jednak przycinałem tutaj gałązki od czasu do czasu, bo akurat jestem tutaj pomiędzy moją szopką a tujami, więc te wszystkie gałęzie odrastające od pniaka sukcesywnie przycinałem, więc pozostały takie fajne, miękkie gałązki i one są ok, bo wyrastają tutaj w moją stronę. Można je przycinać już tymi nożycami do przycinania żywopłotu i zasłaniają mi ten wstrętny pniaczek. O, popatrzcie, tutaj znowu to mi się rozwidla i jak ja teraz nie pozbędę się chociaż jednej gałęzi, to jeszcze bardziej będzie mi się tutaj zagęszczało i będzie się jeszcze bardziej robiło sucho w środku tui.
a gałęzie po prostu te, które będą chciały być zielone, będą się jak najdalej oddalać od tui. I tu jest coraz gęściej. I tu też powiedzmy wygląda w tym miejscu jeszcze w miarę dobrze, bo tu akurat mam huśtawki, więc też przycinałem te gałęzie tutaj odstające sukcesywnie, więc zielone gałązki są blisko pniaka, tak jak chcę, żeby były, i wygląda to w miarę dobrze. Tu już się zaczyna problem. To jest masakra z tym buszem i tu szczerze mówiąc nie wiem, co zrobić, ponieważ zacząłem przycinać te pierwsze tuje tak jak chciałem i popatrzcie, co wyszło. Pojawiły się po prostu suche patyki. Nie ma tu wiele zielonego. Z tej strony nie ma zielonego, bo z drugiej strony nic nie obcinałem, także od strony, patrząc w kierunku tu i od zewnątrz, no to dalej to wygląda pięknie, ładnie zielono. Ale z tej strony no obciąłem, żeby mi to miejsca nie zajmowało do przodu. I popatrzcie, co tu w środku jest. Jedna gruba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Narobiło się tego mnóstwo. Ja to powinienem praktycznie wszystko poobcinać, zostawić sobie tylko jednego takiego przewodnika, ale no, skoro nie zrobiłem tego do tej pory, no to teraz po przycięciu tego w ten sposób, to praktycznie mi z tej tui wiele nie zostanie i będzie to wyglądało ohydnie. O ile nie uschnie później, no bo już tak raz zrobiłem, że przyciąłem tuję tak jak chciałem sobie przyciąć. Myślałem, że to wszystko będzie ładnie odrastać, a to po prostu uschło. Popatrzcie tutaj na tą. Ta tuja jeszcze nie jest przycinana. Tu w środku jest sucho. O! I są same grube patyki. I teraz, chcąc to wszystko obciąć tak, jakbym to chciał, pozbyć się tych wszystkich patyków na raz, no to zostanie mi suchy wadel, więc w ten sposób nie mogę tego zrobić. Będę obcinał po prostu, no zajmie mi to pewnie kilka lat. Po jednym, po dwa, po kilka takich grubych patyków, tak żeby przerzedzić tutaj ten środek. Tu niestety będę musiał się pogodzić z tym, że te gałęzie będą mi na razie jeszcze odstawać dość mocno od pnia, no bo nie mogę wszystkich przyciąć. Przytnę tylko kilka tak delikatnie, te najgrubsze, i resztę zostawię. Tu może najwyżej przejadę tą piłą do przycinania żywopłotów. No i takie sobie dziadostwo narobiłem. I teraz jedyne, co mogę zrobić, żeby to nie było takie szpetne, to zrobię sobie po prostu tutaj może jakiś wielki karmnik, nie wiem, taki odtąd powiedzmy dotąd, taką wielką stołówkę dla ptaków, żeby to trochę się zrobiło piękniej. Tu akurat jest fajne miejsce, bo z tej strony mam kamerkę. O, jak widać, ta kamerka jest teraz ustawiona w drugą stronę, ale mogę sobie ją śmiało przekręcić i mieć piękny widok zimą tutaj na ptaki, i tak pewnie zrobię. No a tą pozostałe właściwie te kilka tu i tych problematycznych, no to tak jak mówiłem, przytnę idealnie od góry na wysokość drabiny, bo tak zacząłem wszystkie przycinać. No i tutaj przerzedzę tylko kilka gałęzi i zostawię to takie oddalone od gałęzi do przodu. Po prostu no nie chcę, żeby tu się zrobiło takie samo łyse drzewo, bo to tak trochę jak na pustyni będzie wyglądać, więc to będzie słabo. Myślę, że przycinanie tych tui, no doprowadzenie ich do takiego dobrego stanu zajmie mi na pewno kilka lat, no ale no co mam zrobić? Jest jeszcze jedno wyjście, mogę po prostu pozbyć się tych wszystkich gałęzi tutaj na dole. Tu mniej więcej od jednej tui do drugiej jest odległość ponad metr. Jakbym tak w środku po prostu zasadził po jednej albo po dwie takie małe tuje szmaragdy i one jakby mogły się tutaj rozrastać, jakbym tutaj te gałęzie przycinał do góry, no to może za kilka lat mógłbym sobie tuje wymienić, te stare wszystkie poobcinać i może by to jakoś wyglądało, ale szkoda mi, szczerze mówiąc, te tuje rosną bardzo dużo, jeszcze te początkowe tuje, które są, jest ich chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6 albo i nawet więcej. To są tuje, które dostałem od ojca. On po prostu przygotował takie małe sadzonki i te początkowe tuje, no to właśnie rosną już tutaj bardzo, bardzo długo. Ja szczerze mówiąc wierzę w to, że uda się je uformować tak jak chcę, no bo tak jak tutaj za tymi huśtawkami, gdzie było przycinane systematycznie, no to jak dla mnie jest to efekt zadowalający. A tam, gdzie przyciąłem za dużo, gdzie nie przycinałem wcześniej, no to jest nie będę mówił brzydko, ale jest słabo. Jeszcze idę sobie tutaj na drabinę. Pokażę wam, jak to z góry wygląda, bo te tuje jeszcze u góry mają takie dziwne, pozostawiałem takie dziwne, nie wiem czy tam widać, akurat z tego miejsca, takie odstające badyle na bok. Ja je musiałem zostawić z tego względu, że tam trochę jest zielonego i po prostu jeżeli bym to wszystko poobcinał, no to mogłoby się zatrzymać krążenie w tych pniach i uschłaby cała tuja, a tak to przynajmniej te soki sobie tam do tych gałązek lecą. Tu od góry jeszcze będę musiał troszeczkę taką małą kosmetykę zrobić, ale to już na końcu, jak poprzycinam wszystkie, to wtedy będę sobie tutaj równał, powiedzmy, i dopieszczał tak jak ma być. Jeszcze korzystając przy okazji, że jestem na drabinie i w pobliżu tutaj tego miejsca, tego dachu, no to na pewno będę musiał tutaj wyczyścić sobie liście z tej rynny, chociaż te liście to pewnie będę kilka razy czyścił, bo akurat zaczyna się sezon na spadające liście z drzewa i tu widzę panel trochę jest zabrudzony, więc też go myślę, że warto umyć. Zawsze to więcej prądu im tam wpadnie do akumulatora. Więc skoro tu jestem z drabiną, to jeszcze to sobie ogarnę. No i tak to wygląda. Moje piękne tuje. Jestem gdzieś w połowie roboty. Powiem wam, nie idzie to nawet najgorzej. Dużo jest wyrzucania tego, wynoszenia tych gałęzi, bo z takiej jednej tui to naprawdę potrafi być mnóstwo gałęzi przyciętych, a teraz jak zbliżam się tu ku początkowi, gdzie te tuje są naprawdę duże i rozwinięte, no to tych gałęzi tu jest mnóstwo, więc trochę jest tutaj pracy z utylizacją tych gałęzi, chociaż ja mam pomysł na to, sposób i wynoszę to wszystko jak leci na drugą część działki. Tam podejdziemy na pewno w najbliższym czasie, to wam pokażę, co tam robię i ścinam sobie to na mniejsze kawałki i robię taką ściółkę w części leśnej. Normalnie jakbym tego nie robił, to szczerze mówiąc, no byłby problem z tymi tojami. Byłby problem, bo trzeba byłoby no trzeba byłoby to i tak poobcinać, żeby te mniejsze gałązki zmieściły się do worka i oddać to może na śmieci, te bio, chociaż ja od długiego czasu już nie oddaję tych biośmieci, ponieważ to jest bez sensu, żeby na wsi nie mieć kompostownika i oddawać śmieci do utylizacji gdzieś tam do jakiegoś zakładu. Więc od jakiegoś czasu tego nie robię, no ale no to takie było rozwiązanie, po prostu mniejsze gałązki pakowałem do worka, te grube, które zostały, no to też nie wiadomo było, co z nimi zrobić, no bo wiadomo, no tuja ma dużo żywicy, można ją spalić niby w piecu, ale ona musi bardzo dobrze wyschnąć i chyba nawet jak jest bardzo dobrze wyschnięta, też tam trochę ta żywica działa i to źle wpływa na komin, na wentylację, zapycha to wszystko, więc takie rzeczy z tujami. Także w najbliższym czasie trochę jeszcze do ogarnięcia przy tujach. Już cieszę się, że tyle przyciąłem, chociaż wygląda tak trochę to w niektórych miejscach łyso, ale na pewno mam dużo więcej światła teraz w ciągu dnia. Tu był największy problem, bo to się rozrosło bardzo wysoko. O, miałem pokazać drabinę, jak mam rozłożoną i do czego ja to tnę. Nie tnę do żadnych sznurków, wtyczek, po prostu rozwijam sobie drabinę na pełną długość i tam, gdzie się drabina kończy, tam zaczynam przycinać. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia do następnego razu.